W tym odcinku Maciek gubi pedał do roweru, rodzina koni zwiedza przedmieścia Creek Howell, a paralotnierze walczą z żywiołem. Cześć! Jedziemy na mini wyprawę do Brecon Beacons pod Cardiff i pierwszy etap podróży to pociąg do Abergavenny. Abergavenny. Pociąg do Abergavenny. Z Abergavenny przejechaliśmy rowerami 10 km do Creek Howell. Na ostrym kole górki po drodze kompletnie mnie zniszczyły, a Paulina z 3 przerzutkami skończyła niewiele lepiej. Ostatecznie po ponad godzinnej walce dotarliśmy do campsite'a. Dotarliśmy jakoś do Park Farmu. Ja ledwo przeżyłam, ale myślę, że Super będzie to okej. wygląda. Wszędzie zielono. Naprawdę fajnie. Osobiście obawiam się namiotu, który pożyczyliśmy, ponieważ jest w kwiatki. To akurat Tak dobrze. się rozglądam, że nikt inny nie będzie miał namiotów w kwiatki chyba. na Będziemy tym przynajmniej się campsite'cie. wyróżniać. No właśnie widzicie, ja sobie postanowiłam, że są wakacje teraz już nie udawaj, bez internetu i bez social media, a proszę bardzo, siedzi mój chłopak tylko na komórce. Mapę pobieram. Widzicie, Mapę. przez to nie mogę nagrać z porządnym dźwiękiem, ponieważ Mapa. wzięliśmy tylko po to telefon, żeby był dobry dźwięk, tak to miały zostać, ja swego nie wzięłam. I proszę zobaczyć, Mapa. proszę zobaczyć, co tu się dzieje. Uzależnienie, to się dzieje. Proszę bardzo, 10 minut później ja zdążyłam sobie już rozczesać włosy. Mój narzeczony cały czas na telefonie. Muszę powiedzieć, że jestem zażenowana tą sytuacją. Walne. Naprawdę. A mówiłam, To się wytnie. zapytać się lokalsów, gdzie iść. Zapytać się lokalsów, gdzie najlepszy zachód słońca. Gdzie zachodzi słońce? Tak. To wy napisaliście, kurwa, na zachodzie. Na zachodzie, no to widzisz, to wiesz, to po co sprawdzać? O to pytanie. No wiecie, nagrywam z nudów, bo co mam właściwie robić, jeśli mój narzeczony woli siedzieć na telefonie. I ja bym chciała teraz takie zawołanie do wszystkich ludzi na świecie powiedzieć: mniej ekranu, więcej rodziny. Naprawdę. Co te konie robią? Czemu on się dla mnie patrzy? No, w Creek Howell okazuje się, że o pewnej godzinie po prostu stado koni biega po mieście, tak po prostu. I właśnie Widzimy biegną, oddalającą się rodzinę. biegną sobie pozwiedzać tutaj to osiedle. Widzimy oddalającą się rodzinę koni. Po powrocie na kemping spędziliśmy 3 godziny bezskutecznie próbując rozpalić instant grilla. W końcu z pomocą sąsiadów, a dokładniej ich rozpałki, misja grill zakończyła się powodzeniem, a my z pełnymi brzuchami mogliśmy ruszyć dalej, zobaczyć zachód słońca na pobliskiej górze Table Mountain. No więc jesteśmy w drodze na zachód słońca. Mam nadzieję, że zdążymy, ponieważ okazało się, że nie wiemy do końca, która z tych gór jest górą stołową. Idziemy, ale sytuacja nie prezentuje się zbyt dobrze, ponieważ szlak, który myśleliśmy, że wybierzemy, żeby nim pójść na tą górę, okazał się zamknięty.
Ale może trzeba po prostu przez niego przejść. No to jest prywatne, nie? To jest, widzisz to, nie? To, a ten szlak był tutaj, nie? Aha. Jesteśmy w drodze, nie wiemy, czy się uda nam dojść na tą górę, na zachód słońca, co jest smutne, ponieważ no jest pięknie, jest tutaj po prostu cudownie, jest piękne światło. Jedyne co słychać to odgłos naszych kroków i ćwierkanie w oddali, więc na górze pewnie byłoby jeszcze ciszej, jeszcze piękniej. A ja jestem niesamowicie wkurwiony, że Jak nie widać możemy... po twarzy Maćka. Że nie możemy wejść na tą górę, ponieważ jesteśmy na zadupiu, to nie ma internetu. Jak nie ma internetu, to żadne mapy nie działają. Pomimo tego, że ściągnąłem mapę offline, powinno mi wszystko pokazywać. Świat przeciwko mnie dzisiaj. Mówię wam szybko, bo Maciej zaraz będzie na mnie krzyczał. Postanowiliśmy, że jedziemy do drugiego szlaku i zobaczymy, ile uda nam się wejść. Jak widzicie, sytuacja wygląda dramatycznie. To jest ścieżka, którą mnie mój chłopak prowadzi. Ledwo mi się tutaj mój rower mieści w niej. No jak Ci się podoba, kochanie, druga trasa? Nie podoba mi się, chodź. No niestety ścieżka numer 2 okazała się wielkim niewypałem. To jest ta ścieżka za nami, jest super ciemna i wąska i nie wiadomo dokąd prowadzi, więc... Po prostu ta góra próbuje nam powiedzieć, że nie chce, żebyśmy na nią weszli. Ta góra nie chce być zdobyta po prostu, jest bardzo niedostępną górą. Więc, ale uwaga, mam trzeci plan awaryjny. Jaki masz plan? Trzeci plan awaryjny jest pojechać do miasta i zrobić zdjęcie w mieście zachodu słońca. Właśnie, bo tam są też fajne doliny, może coś jeszcze znajdziemy. To jeszcze nie jest koniec, jeszcze się nie poddaliśmy. Jeszcze się nie poddajemy. Może będzie z tego zdjęcie, więc... Maciek biegnie na górę, żeby zdążyć jak na najlepsze światło. Może jeszcze się coś uda z tego zrobić. Udało nam się dotrzeć do jakiegoś miejsca, gdzie znaleźliśmy szota. Mamy nadzieję, że będzie udany. Powinien się pojawić na monitorze teraz. Przygoda, generalnie długa przygoda, ale okazała się sukcesem w końcu, mam nadzieję. To się okaże, sukcesem. ale sukcesu nie ma pełnego, bo nie wyszliśmy na górę, ale będziemy próbowali jutro walczyć z kolejnymi górami, bo właśnie się zorientowaliśmy w okolicy, że jest ich kilka i warto je Eksplorować. zdobyć. Jutro kolejne podejście, żeby zdobyć górę, a teraz zasłużone ognisko i piwko. Tak. Musi się udać. Udało nam się, dotarliśmy do ogniska i teraz popijamy w końcu piwko i synchronizujemy z wideo. z miłymi paralotniarzami, tak? To mają czapkę grubą. Dużo zapłaciłem. Maciek, Było fajne. Masz szkodę? Cheers. dzień dobry! Dzisiejszy dzień zapowiada się dość ekscytująco, ponieważ okazało się, że Ania i Kuba będą na tyle kochani, że wezmą nas na paragliding. Zobaczymy pierwszy raz, ja przynajmniej pierwszy raz. Maciek, ty też pierwszy raz? Pierwszy raz. Pierwszy raz zobaczę, jak to wygląda. Jesteśmy Creek Howell i teraz co się dzieje? Co się dzieje, Jacob? Co my robimy? Co my będziemy robić? No? Wsiadamy do auta, jedziemy na Talibond, Na Talibond. 40 minut. 40 Zostawiamy minut. auto, bierzemy plecaki, wchodzimy 1,5 godziny pod górę. Wieje za mocno, bierzemy plecaki, schodzimy na dół, wsiadamy do auta i wracamy na... To jest ta mało optymistyczna wersja, a bardziej optymistyczna, że polecisz, tak? Że może się uda Jak polecieć. jastrząb.
rozpoczynamy wejście na górę. Chmury wyglądają według ekspertów ciekawie, więc mogą zwiastować, że będzie możliwy glajd. Maciek ustalił z Kubą, Uda co się. ustaliliście? Że idziemy w górę. Mamy tutaj sytuację. Nie wiemy do końca jak się przebić. No tak, ale wejście da. To jest takie absurdalne trudne, nie? Sytuacja się wygląda dramatycznie, szczerze mówiąc. Ja idę za nią. Tutaj też jest błoto. Boże, a jak Kuba się ma tu wbić? Nie, no to jest dla mnie jakaś totalna masakra. Nie? To jest dla mnie jakaś totalna masakra. Tutaj też jest błoto, nie? Ja w ogóle nie wiem, co mam zrobić, nie? Co mam to w ręce kurwa wziąć? Do góry błoto, na dole błoto. Próbujemy się przebić. Maciek poszedł z Anią szukać szlaków. Ania mówi, że nie widzi koło siebie żadnej ścieżki. Maciek powiedział, że jest uwięziony. Ja idę zobaczyć, co tam się dzieje. Ja nie mam na sobie nic, więc mi powinno być łatwiej. Jesteśmy na szlaku, nie? Tak ci się wydaje? GPS tak mówi. No? Okej, Maciek właśnie stwierdził, że dlatego się nie da tu iść, że nie jesteśmy na szlaku. Wiecie co? Nie, ale było gdzieś odbicie w lewo wcześniej, nie? W połowie drogi. Przegapiliśmy odbicie w lewo. No to czyli musimy się cofnąć z tego błota. Na końcu drogi, nie? No dobra, jesteśmy na końcu drogi prowadzącej donikąd, więc musimy się cofnąć. Jesteś w stanie pójść do góry tam, gdzie Ania jest? Nie? Nie wiem, jak ci pomóc. Poza tym, że robię nagranie. To nie jest żadna pomoc. Do tego butów, kurwa, nie? Mówię ci, ja ci pokażę na mapie, nie? To nie jest trasa, nie? Ania tutaj jeszcze ma dodatkowy problem w postaci tego, że niesie ze sobą bobłaska w brzuszku i jak ma tutaj po tych zgliszczach się przemieszczać. Ja idę z tobą. Czyli znaleźliśmy szlak, tak? Tak, ale no, będzie się działo. Nie wygląda to zachęcająco, szczerze mówiąc. No dobrze, ale jest stromo. Będzie się działo. No o Boże, jest stromo. Ania, jakby to... Czyli co, zgubiliśmy się? Zgubiliśmy się delikatnie, tak. A ciężko jest nawigować, więc tak, zgubiliśmy się, bo to krzaki i ta ścieżka jest umowna bardzo, nie? Taka bardziej wydeptana przez odchody niż przez nas. To jest ostatni etap i tam właśnie wchodzimy. Może 45 minut, 30, jak się pospieszymy. No i warunki są naprawdę dobre i wierzę, że Kuba wystartuje, także jestem podekscytowany coraz bardziej.
dole. Kuba się przygotowuje po mojej prawej, Maciek odpoczywa po mojej lewej, dookoła ludzie będą startować. No więc oglądanie paralotniarzy się skończyło, ale już nawet pomijając te loty, to po prostu sam widok jest tak zapierający dech w piersiach. Brekon jest przepiękny. Po prostu patrzysz na nie i myślisz sobie, po prostu wspaniała planeta Ziemia. Masz ochotę spędzić 3 tygodnie chodząc po prostu po tych górach i napawając się. Zdradliwie wysokie są niektóre te szczyty, bo zaczynają się chyba bardzo nisko, tak jak w Szkocji. Wydaje się, ale one po prostu kurna są wysokie. Nie? I nagle I się robią na strome. przykład strome, więc niszczące są. No ale przepiękne popołudnie. Naprawdę. Niezapomniane, naprawdę. Namiot już złożony, zbieramy się powoli do domu. Jeszcze długa droga przed nami, 2 godziny pieszo do Abergaveny z powodu urwanego pedału. A potem to już prosto, pociąg do Cardiff i powinno być z górki. Jakbyście chciały, to sobie wejdźcie na to, nie? Po prostu plan jest taki, podchodzicie na tamtą melatą i robimy sobie takie machamy. selfieki. Takie. Ja myślałem, że tutaj są 2 osoby, stary, a nie, że jakieś kurwa Jak 2 osoby? No ludzie przyjeżdżają. 40 osób Polaków przyjechało, kurwa. Ja nie... Wow. Tak, dobrze widzicie. Oto Maciek jadący, operując jednym pedałem, ponieważ drugi mu odpadł. Ale co? Nic go nie powstrzyma. Nic go nie powstrzyma, żeby dalej czerpać przygodę z tej podróży. Idziemy dalej. Maciek jest zdeterminowany, żeby bawić się dalej. Z uśmiechem na twarzy. Kontynuuje podróż.